Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Aleksander Laskowski, jestem rzecznikiem prasowym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i mam ogromną radość z powitania Państwa zebranych tutaj w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina, ale także tych, którzy oglądają naszą dwutematyczną konferencję prasową online. Pozwolą Państwo, że przywitam wszystkich uczestników konferencji. Pani Marta Cieńkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. Dziś nie będzie po kolei. Jako drugą witam serdecznie Gaëlle Rio, dyrektorkę Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu. Karolinę Wandrejewską, projektantkę wystawy i projektantkę przemiany, o której dzisiaj opowiemy w Muzeum Fryderyka Chopina. Kustosza Muzeum Fryderyka Chopina, dr Seweryn Kuter. No i na koniec zostawiłem sobie panów dyrektorów, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, pan Andrzej Kosowski. I dr Artur Szklener, który dzisiaj w podwójnej roli dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i kuratora muzycznego wystawy Życie Romantyczne. Nie przypominam sobie takiej konferencji, na której mielibyśmy dwa tak wspaniałe i tak istotne wątki, tak że będziemy mówić zwięźle, a potem zaprosimy Państwa na zwiedzanie wystawy. Zaczynamy, proszę Państwa, od projektu Feniks i tego, w jaki sposób dzięki funduszom europejskim przemieni się Muzeum Fryderyka Chopina. Już teraz wspaniałe, ale będzie jeszcze wspanialsze. Pani ministra Marta Cieńkowska. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, rzeczywiście udało nam się już podpisać umowę o dofinansowanie przebudowy, modernizacji tego oto miejsca. To jest ogromna umowa na ponad 56,5 prawie miliona złotych, z czego aż prawie 37 milionów złotych to są fundusze europejskie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko w tej perspektywie finansowej to rekordowa kwota 600 milionów euro, którą przeznaczamy na to, żeby tworzyć warunki infrastrukturalne sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym w całej Polsce. Wspieramy rozwój instytucji kultury, pomagamy przekształcić je tak naprawdę w takie regionalne centra aktywności społecznej. No i oczywiście wspieramy ochronę zabytków ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez współfinansowanie i dofinansowanie właśnie tych najcenniejszych zabytków. A ta inwestycja, o której tutaj mówimy, rzeczywiście wzbogaci całą przestrzeń wystawienniczą. Mamy tutaj razem z panami dyrektorami stworzyć też fantastyczny ogród, ale stworzyć też większą ofertę kulturalną i taką aktywizującą społeczność lokalną. I to właśnie robimy dzięki funduszom europejskim. Poza tym projektem dofinansowaliśmy jeszcze 26 innych na kwotę łącznie na kwotę 780 milionów złotych. Jest to kolejny rekordowy właśnie taki nabór i trzeci nabór został ogłoszony już 2 czerwca i też trwa do 30 września. Chcemy wykorzystać te pieniądze, jak to mówię, na maksa. I poza takimi kluczowymi inwestycjami, jaką jest właśnie inwestycja w NIFC, również dofinansujemy obiekty infrastruktury kultury w mniejszych miejscowościach. Bardzo zależy nam na tym, żeby te miasta, które straciły swoje walory społeczno-gospodarcze, również mogły uzyskać dofinansowania na modernizację, na przebudowę centrów kultury lokalnej. I takie projekty na tej liście projektów dofinansowanych również mamy po tym drugim naborze. No ale dzisiaj mówimy o Perle Warszawy, tak się nazywa ten projekt. Perła Warszawy, podniesienie standardów ekspozycyjnych i dostępności Muzeum Fryderyka Chopina. Dzisiaj nawet z panem dyrektorem rozmawialiśmy przez chwilę na temat dostępności tego miejsca, na temat tego, żeby ten fantastyczny ogród, który mam nadzieję już niedługo zobaczymy na tarasie, był na przykład dostępny dla matek z dziećmi, z wózkami, tak żeby mogły uczestniczyć w tej bogatej ofercie kulturalnej.
którą Narodowy Instytut Fryderyka Chopina tutaj dla nas planuje. Będą tutaj realizowane działania edukacyjne, ale także specjalne koncerty, dodatkowa oferta koncertowa, działania ekologiczne, ogólnorozwojowe, wykłady, prelekcje, seminaria. Muszę Państwu powiedzieć, że akurat przy tym konkursie my zdecydowaliśmy się położyć ogromny nacisk właśnie na tą ofertę, która ma być po zrealizowaniu inwestycji, czyli w takim tak zwanym okresie trwałości projektu. I ten okres trwałości projektu to właśnie te bardzo duże wzmożenie i zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjno-społecznej, która już niedługo tutaj w Niwcu. Czy pan dyrektor chciałby coś dodać? Czy bo ja tak mogę długo, bo generalnie fundusze europejskie to jest tak totalnie mój konik i fundusze pozabudżetowe, więc mogłabym o tym mówić dużo, bardzo dużo. Tutaj w scenariuszu jest moderator, jeśli Aha, można. przepraszam. Bo ja chciałem jako moderator powiedzieć, że będziemy też walczyć o miejsce dla ojców z wózkami w naszym ogrodzie. To dobrze. A pana dyrektora poproszę o szerokie rozwinięcie, ale jeśli można, zaczynające się od wyjaśnienia, bo państwa pewnie intryguje ta poetycka nazwa projektu Perła Warszawy. Ona ma głęboki sens. Dzień dobry Państwu. Obawiam się, że zachęta do szerokiego rozwinięcia jest bardzo niebezpieczna i nie mogę zrealizować tego postulatu, dlatego że, Szanowni Państwo, wraz z zespołem pracujemy mniej więcej od 4 lat nad tym, co ostatecznie stało się właśnie projektem, o którym mówiła Pani Minister, i bardzo dziękuję za takie naprawdę syntetyczne pokazanie, jakie są jego cele. Dlaczego perła? Dlatego, że jest to jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. To, że jest to perła w znaczeniu symbolicznym. Wiele osób nas pyta, czy w budynku Ostrowskich, tutaj gdzie się znajdujemy, czy Chopinowie tutaj mieszkali, czy dlatego jest tutaj Muzeum Chopina. Otóż nie. A co ciekawe, w momencie, kiedy Fryderyk Chopin miał około 10 lat, to ten budynek właśnie był restaurowany, dlatego że historia tego budynku sięga właściwie końca XVI wieku i drugiej połowy XVII wieku, kiedy właśnie ten w postaci, którą dzisiaj znamy, mniej więcej pałac powstał. Potem jako ordynacja Zamoyskich był właśnie pałacem ordynackim, ostatecznie popadł nieco w ruinę i na początku XIX wieku zamieniony był w co? Posterunek policji. A zatem Chopin nie tylko nie miał szans tutaj mieszkać, ale prawdopodobnie to miejsce nie było zbyt przyjazne, ale już zresztą różne legendy były z tym związane. O kloszardach, o złoczyńcach, również o złotej kaczce, którą Państwo wszyscy znają. A to dlatego, że ordynacja była bardzo rozbudowana i założenia właśnie były takie, że de facto cały ten kompleks będzie sięgał Wisły. Natomiast zaraz, niedługo po śmierci Chopina rozpoczyna się rozdział muzyczny tego miejsca, który właściwie już trwa do dziś nieprzerwanie. Mianowicie w 1858 roku dokładnie tutaj przeniosło się Warszawski Instytut Muzyczny się tutaj przeniósł. Tak formalnie nazywało się konserwatorium, czyli to miejsce, w którym się kształciła m.in. Konstancja Gładkowska. I od tego czasu to miejsce właśnie jest ściśle związane z muzyką, w tym muzyką Fryderyka Chopina. Dlaczego? To jest główne pytanie, myślę, które oprócz tego, co powiedziała pani minister, należałoby zadać. Dlaczego podjęliśmy się jeszcze renowacji tego miejsca? Jak Państwo pamiętają, w 2010 roku została tu otworzona ekspozycja, czyli już 15 lat temu. I ekspozycja, którą widzimy dzisiaj, bardzo różni się od tego, co właśnie te 15 lat temu zostało uruchomione. Dlatego, że wtedy zarówno projektanci, jak i publiczność, wszyscy byliśmy zafascynowani elektroniką. W międzyczasie elektronika, technologia, AI, wszystkie te nowoczesne elementy wydają się niejednokrotnie bardziej obciążeniem i taką warstwą, która oddziela nas od doznania, trochę nas niepokoi. My jako twórcy tego muzeum, jako współtwórcy ekspozycji widzieliśmy to już od dosyć dawna i właśnie te 4 lata pracy między innymi były ukierunkowane w tę stronę.
aby każdy obiekt, aby każde miejsce miało swój sens i oddziaływało w sposób rzeczywisty, a nie tylko pośredni na to, z czym widz po pierwsze się w muzeum styka, a po drugie z czym z tego muzeum wyjdzie. Z tego powodu zaplanowaliśmy, że muzeum będzie podzielone na takie 3 warstwy. Tego wcześniej nie było i tego się nie da przeprowadzić bez kompleksowego remontu. Pierwszą warstwą będzie to miejsce, ten poziom, na którym jesteśmy teraz, to będzie warstwa bezpośredniego doznania tak naprawdę. To doznanie będzie miało zarówno charakter czysto artystyczny, tutaj jesteśmy w sali koncertowej, ale ta sala umożliwi po renowacji również na przykład w bardzo wysokiej jakości wyświetlanie filmów, wyświetlanie również, czy też odtwarzanie koncertów w niezwykłej audiofilskiej jakości. Tak samo za ścianą będziemy mieli do czynienia z pewnymi artefaktami recepcji Chopina. Pojawi się tam lapidarium rzeźb jego portretów, pojawią się pewne instalacje pokazujące współczesną recepcję Fryderyka Chopina. Wreszcie jeszcze dalej będziemy mieli miejsce, które dzisiaj już jest niezwykle odwiedzane, niezwykle ważne, to znaczy miejsce, gdzie możemy słuchać jego muzyki, skupić się na jego dziele. Ta muzyka i dzieło jeszcze bardziej chcemy, żeby były zrozumiałe. Wreszcie krok dalej na tym samym piętrze będziemy mieli bardzo złożoną, ale niezwykle ważną, absolutnie kluczową dla programu tego miejsca przestrzeń edukacyjną. To w tej przestrzeni będzie miał miejsce jeden z nurtów życia tego miejsca w Warszawie, głównie właśnie skierowanego oczywiście dla mieszkańców Warszawy, choć nie tylko. Powiem tylko jeden szczegół, że właśnie w przestrzeni edukacyjnej, jeżeli ktoś zawsze marzył o tym, żeby spróbować nauki gry na fortepianie, dotknąć klawiatury fortepianu, to właśnie w tym miejscu w Muzeum Fryderyka Chopina będzie mógł to zrobić. Jeszcze tylko 2 słowa dosłownie o innych miejscach w tym muzeum. Naprzeciwko wejścia, zaraz w momencie, kiedy goście wejdą zwiedzający do muzeum, chcemy im pokazać coś, co dzisiaj nazywamy roboczo tożsamością Chopina. Chcemy pokazać, kim był Fryderyk Chopin. Kim tak naprawdę był Fryderyk Chopin. Dlaczego Fryderyk Chopin jako twórca nie tylko pobił absolutnie na głowę wszystkich sobie współczesnych, nie tylko pianistów, ale wielu kompozytorów, wielu muzyków na scenie, ale również przez te 200 lat tak naprawdę zawładnął sercami większości osób, którzy interesują się sztuką na całym świecie. Kim był ten twórca, który z jednej strony nigdy nie przekroczył pewnych granic dobrego smaku, pewnych granic ontologicznych, można powiedzieć, sztuki, w której się urodził, a z drugiej strony był jednym z największych burzycieli, reformatorów. Wytyczał właściwie, część z jego utworów spotykała się z takim sprzeciwem, że dopiero w 20 latach XX wieku zostały one dokładnie i odpowiednio zrozumiane. Wreszcie jak przejdziemy wyżej, to Państwo zwiedzający będą mogli na pierwszym piętrze zobaczyć otoczenie materialne, artefakty, które w sposób nieco bardziej dosłowny przeniosą nas w świat Fryderyka Chopina. I wreszcie na samej górze przestrzeń, na którą bardzo czekamy i to jest temat, który de facto łączy nasze 2 tematy dzisiejsze, 2 punkty naszej konferencji. Mianowicie właśnie dzisiaj otwieramy drugą, dużą wystawę czasową na drugim piętrze. Drugie piętro tego budynku docelowo będzie właśnie oddane wystawom czasowym. To jeden z elementów, taki bardzo, powiedziałbym, integralny, programowy zmian w samym tym muzeum, ale tak jak pani minister powiedziała, te zmiany mają również i dużo szersze, zewnętrzne zakresy, jak choćby to, że właśnie ten piękny taras wschodni na bastionie chcemy, aby był absolutnie swobodnie dostępny. I wreszcie last but not least, jeśli chodzi o środki europejskie i program Phoenix, to ważne były nie tylko kwestie dostępności, ale również kwestie ekologii. Jeśli chodzi o ekologię, postanowiliśmy podejść do tego również dosyć nietypowo, żeby nie powiedzieć nowatorsko. Z jednej strony będziemy chcieli stworzyć tutaj mikroekosystem właśnie w tym ogrodzie, wzorując się trochę na myśleniu
ogrodami, w kategoriach ogrodów Semiramidy, ale odwołując się jednak do tradycji polskich, do polskich ekosystemów. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie tarasu, czyli z drugiej strony nomen omen, po stronie zachodniej będziemy chcieli stworzyć pewną enklawę z punktu widzenia dźwiękowego. Mówiąc wprost, będziemy chcieli zacząć walczyć z hałasem w centrum miasta. I ekologia w ramach tego projektu, ekologię rozumiemy właśnie również i w ten sposób, jako ekologię dźwięku i rzeczywistą walkę z hałasem. Dziękuję. Czyli z zanieczyszczeniem miasta poprzez hałas. Bardzo dziękuję za... Czy ja mogę jeszcze Bardzo poza proszę. protokołem, panie moderatorze? Bo jak Państwo usłyszeli, ten projekt jest super ambitny. I teraz muszą Państwo sobie uświadomić, że też że było bardzo trudne przygotowanie tego projektu. Sięgnięcie po fundusze europejskie to jest bardzo dobre zaplanowanie również harmonogramu inwestycji, wszystkich działań, wydarzeń. I to nie wydarzyłoby się bez ludzi, którzy pisali ten projekt, którym chciałam bardzo serdecznie pogratulować, bo on był bardzo dobrze napisany. I naprawdę widać było, że cały projekt i koncepcja, która jest, jeszcze raz podkreślę, bardzo ambitna, była naprawdę bardzo dobrze przemyślana. Więc Wam bardzo, bardzo gratuluję. Bardzo dziękuję pani minister i tu od razu ad vocem powiem, że to jest efekt pracy naprawdę, tak jak powiedziałem, 4 lat, ale przede wszystkim chcę to podkreślić, znakomitego zespołu, który oprócz pracowników immanentnych muzeum został wzbogacony o projektantkę, która za chwilę również opowie o swojej perspektywie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Będziemy rzeczywiście, tak jak pani minister powiedziała, chcieli na maksa wykorzystać te fundusze i to jest bezpośrednio w gestii pana dyrektora Andrzeja Kosowskiego, którego proszę o podsumowanie tego, jak to będzie wyglądać. No jak stwierdził dyrektor Szklener, Chopina tutaj nie było, ale rocznie muzeum odwiedza 100 000 osób, w tym większość to są osoby z zagranicy. I zależy nam na tym, żeby tych odwiedzających było jeszcze więcej. Chcemy przede wszystkim doprowadzić do tej sytuacji, w której do Muzeum Chopina nie przychodzi się raz w życiu, bo trzeba, czy przychodzę, bo lubię, ale do muzeum, do którego się wraca. Chcielibyśmy większy akcent położyć na muzeum muzyczne niż biograficzne. Tutaj życie Chopina będzie pewnym punktem odniesienia, kontekstem do muzyki. Przykładowo w sali Paryż stoi ostatni fortepian Chopina, piękny Pleyel, nad którym wszyscy się pochylamy. Jest to serce naszego muzeum, najważniejszy chyba obiekt z całej kolekcji. No ale jak ludzie przychodzą do nas i patrzą, to patrzą na obiekt, patrzą, no nie chcę powiedzieć na mebel, ale patrzą na instrument. Natomiast nie słyszą tego instrumentu. Chcielibyśmy chociażby doprowadzić do tego, że co jakiś czas, bo jest to instrument, proszę Państwa, ciągle grający. Na tym instrumencie będziemy organizowali koncerty. Dostępne także online, no bo salka jest malutka. Ale jeden z tych koncertów chcielibyśmy nagrać audiowizualnie i prezentować ten instrument w trakcie zwiedzania, żeby osoby, które do naszego muzeum przychodzą i na przykład są zachęcone do poznawania historii tego instrumentu, historii kolekcji, wytwórcy paryskiego Pleyela w formie na przykład prezentacji oryginałów listów Chopina, które się na tej wystawie pojawiają, które są wymieniane co kilka miesięcy jako ten element zachęty do ponownego odwiedzenia naszego muzeum. Mogli na przykład zapoznać się z treścią tych listów Chopina, bo jak Państwo wiecie, Chopin to był wybitny autor korespondencji, nie tylko wspaniały kompozytor i pianista. Warto z tymi listami się zapoznać, nie tylko oglądnąć je jako wspaniałe obiekty na wystawie czasowej, ale przede wszystkim poznać ich treść. Ja już nawet dzisiaj, gdyby Państwo tam podeszli, to już można nawet posłuchać lektorskiego nagrania treści listów po polsku i po angielsku, co też jest pewnym elementem, może nie umuzycznienia, ale z pewnością udźwiękowienia naszego muzeum. Oczywiście jesteśmy w budynku zabytkowym, w muzeum najwybitniejszego polskiego twórcy, więc wszystkie te zmiany nie będą miały charakteru rewolucyjnego, tylko raczej ewolucyjny. Chcielibyśmy rzeczywiście doprowadzić do pewnego unowocześnienia wystawy. Chcielibyśmy wprowadzić ten element wystaw zmiennych na drugim piętrze. To za chwilę będzie mowa o wystawie Życie romantyczne. To jest najlepszy przykład, w jaki sposób planujemy to zrealizować.
No ale oczywiście pamiętamy też o tym, że nasze muzeum ma te dwa piękne skrzydła na zewnątrz. Przez jedno się do muzeum wchodzi, ale drugie, taras wschodni, którego zdjęć, jak powinien wyglądać po remoncie, mają Państwo na ekranie, najlepiej pokazuje, co chcemy w muzeum zrobić. To jest miejsce, w którym się połączą wszystkie możliwe wątki. Ten wątek przede wszystkim dostępności, a żeby nie powiedzieć otwartości. Na tym tarasie w tej chwili, proszę Państwa, można przebywać tylko wtedy, kiedy organizujemy jakieś wydarzenia specjalne typu Noc Muzeów, bo jest tam za niska balustrada, bo średnia wzrostu w XIX wieku była niższa niż w wieku XXI. Jak nie dobudujemy, to żaden strażak się nie zgodzi na to, żeby tam odbywały się koncerty. A jest to miejsce wprost wymarzone, bo jak Państwo jedziecie ulicą Tamka do góry, to ten nasz piękny zamek, pałac sprawia takie wrażenie całkowicie miejsca niedostępnego przez ten 18-metrowy ostry łuk pnący się w górę. Więc chcemy to zmienić, otworzyć na przykład ten taras i to otworzyć nie tylko od strony muzeum, ale otworzyć też od skweru Wodiczki i zaprosić tatusiów z wózkami, mamusie z wózkami, babcie z wózkami, dziadków z wózkami, do tego, żeby niekoniecznie trzeba było przyjść, ciocie z wózkami, żeby przyjść do muzeum. Inaczej, żeby przyjść na taras i chwilę na nim odpocząć, niekoniecznie musząc przejść przez muzeum. To jest ten element dostępności, który my rozumiemy bardzo szeroko, zresztą tak go też rozumie Unia Europejska. My te elementy wprowadzamy dopiero, uczymy się, nie ukrywam tego, jako instytut, jako muzeum, ale to jest bardzo istotne, żeby w kategoriach dostępności dzisiaj nie myśleć tylko i wyłącznie o osobach niepełnosprawnych. Ten katalog jest bardzo szeroki. To są dzieci, ich rodzice, opiekunowie, osoby starsze, osoby posługujące się innym językiem niż polski. Dla wszystkich ta pełna oferta muzeum powinna być dostępna i tu nie chodzi tylko też znowu o dostępność taką architektoniczną, żeby była niebieska koperta, płasko i platforma. Chodzi też o to, żeby można było przyjść na wystawę i osoba niewidoma, żeby mogła ten list Chopina przeczytać. Musimy zapewnić jego audiodeskrypcję, że osoba, która nie słyszy, żeby miała treści podane w języku migowym. I to wszystko zamierzamy zrobić. Plan jest oczywiście bardzo ambitny. My pracę już rozpoczęliśmy, no bo wniosek oczywiście pisała grupa ludzi, a nie AI. Teraz to będziemy wcielali. Ten rok to oczywiście przygotowania do tego dużego zadania, żeby nie używać tylko słowa remont czy przebudowa. Przyszły rok to oczywiście ta główna część inwestycji, no i rok 2027 no to ponowne uruchomienie naszej ekspozycji w muzeum i uruchomienie wszystkich działań i edukacyjnych, artystycznych, ekologicznych, o których już tutaj była mowa, także zapraszamy początkiem 2027 roku, żeby sprawdzić, jak te wszystkie nasze zapowiedzi w praktyce zostały zrealizowane. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę o zabranie głosu Karolinę Fandrejewską, która łączy dwa wątki naszego dzisiejszego spotkania, bo zarówno jest projektantką wystawy Życie romantyczne, jak i koncepcji tej przebudowy muzeum. Wiele mówiliśmy o funkcjach, a forma? Forma jest najmniej ważna. Szanowni Państwo, o idei tego muzeum można by mówić tak długo, jak ona jest kreowana, a od 4 lat w praktyce dzień w dzień je tworzymy. Mamy poczucie, że powstaje coś nowego, a o nowych rzeczach trudno się mówi. Jest to prototyp na poziomie kształtowania przestrzeni, kształtowania zjawisk muzealnych, kształtowania nowych mediów. I przyszłam do Państwa dzisiaj z 3 zdaniami. Pierwsze to muzeum to ludzie, czyli zespół muzealny i zwalnianie przestrzeni, zarówno na drugim piętrze, jak i tutaj, gdzie Państwo teraz są, dla badań, dla projektów badawczo-naukowych, które kończyłyby się wystawami, czyli czymś, co udostępnia szerszemu gronu synergię nauki i sztuki, jest z perspektywy mnie, projektanta i współtwórcy tej idei, po prostu najważniejsze. Tylko wtedy, kiedy faktycznie łączymy w praktyce nasze myśli, ideały i przekształcamy wszelkie ustawy o działalności kulturalnej, myślę, że możemy mówić o czymś sensownym, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków. Także Muzeum Chopina to będzie Muzeum Muzyki, będzie to badanie twórczości artysty, bo dzisiejsze muzea to doby twórców i doby odbiorców. Dziękuję bardzo.
Będziemy się uczyć lapidarności od projektantki. Wobec pani minister chciałem powiedzieć, że współpraca między instytucjami kultury czasem działa bardzo dobrze. Nawet często kilka lat temu koledzy z Instytutu Adama Mickiewicza zadzwonili do nas powiedzieć, że szykują wizytę studyjną z Francji, na której pojawi się między innymi dyrektorka Muzeum Życia Romantycznego i czy dobrym pomysłem byłoby, żeby odwiedziła Muzeum Chopina. Tak po raz pierwszy Galerio trafiło do nas, później była konferencja, no a dzisiaj mamy wystawę, o której myślę sama więcej opowie. Bardzo proszę, Galerio. Dzień dobry. Tout d'abord, je souhaite remercier très chaleureusement différentes personnes. Le directeur de l'Institut Chopin, Arthur Schleiner, le directeur du musée Chopin, Séverine Kutter, la conservatrice et commissaire de l'exposition, Ursula Kroll, la scénographe, Karolina Frandziejewska, la restauratrice, Marta Zaborowska, et la responsable des expositions, Mariola Wojciewicz. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować następującym osobom, dyrektorowi Instytutu panu Arturowi Szklenerowi, kustoszowi Muzeum Sewerynowi Kutlerowi, ale także Urszuli Król, Karolinie Fandrzejewskiej i Marioli. Bardzo proszę. Et puis, je remercie aussi les formidables personnes qui m'entourent pour cette exposition côté français. Donc, Géraldine Dufournet qui représente Paris Musée et qui a suivi cette exposition, qui est ici présente, ainsi que Charlotte Pio qui est responsable des collections Musée de la Vie Romantique et qui, grâce à son professionnalisme et son enthousiasme aussi, ont permis que cette exposition soit présentée ici au Musée Chopin. Bardzo serdecznie dziękuję też stronie francuskiej biorącej udział w tym przedsięwzięciu, zarówno przedstawicielce organizacji Paris Musée, jak i mojej koleżance z Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu. Obie są obecne w sali. Alors cette exposition, c'est le fruit d'une belle rencontre avec Séverine en décembre 2023 au musée de la vie romantique. Et c'est aussi, cette exposition, c'est le fruit, je pense, d'une volonté commune de tisser des liens entre nos deux institutions. Ta wystawa to jest owoc naszej współpracy, tak naprawdę naszego spotkania w grudniu 2023 roku w Paryżu podczas konferencji, mojego spotkania z Sewerynem i owoc naszej wspólnej woli, by coś uczynić razem. Et forcément, la fermeture du musée de la vie romantique pour rénovation, le musée réouvrira en février 2026. Cette fermeture était une véritable opportunité pour organiser un tel projet hors les murs. Ponieważ nasze muzeum w Paryżu jest zamknięte na renowację, zostanie ponownie otwarte w lutym 2026 roku. Była to doskonała okazja, żeby skorzystać z remontu i zorganizować takie właśnie przedsięwzięcie. Et cette exposition, elle célèbre la vie romantique. Cette vie romantique, c'est une vie artistique, intellectuelle, faite de création, d'écho artistique entre la peinture, la musique, la littérature. Et puis c'est aussi une vie qui est faite d'amitié dans le Paris du 19e siècle, dans le Paris romantique du 19e siècle. Życie romantyczne to jest opowieść rzeczywiście o życiu w przestrzeni korespondencji sztuk. Mamy tutaj malarstwo, literaturę, muzykę, ale mamy też w obrębie pojęcia życia romantycznego przyjaźń pomiędzy artystami i opowieść o tym, co działo się w pierwszej połowie wieku XIX w środowisku artystycznym w Paryżu. Cette époque, cette première moitié du 19e siècle, connaît une extraordinaire richesse culturelle, que ce soit dans les domaines de la danse, de la mode, des arts décoratifs, du théâtre. Et c'est un véritable bouillonnement artistique qui donne son âme au quartier de la Nouvelle Athènes à Paris, lieu dans lequel était située la maison d'Ary Scheffer, qui abrite aujourd'hui le musée de la vie romantique. Pierwsza połowa wieku XIX to jest okres niezwykle bogaty, jeśli idzie o kulturę, bo dodajmy tu jeszcze taniec, dodajmy modę, dodajmy sztuki dekoracyjne, czyli zdobienie wnętrz przede wszystkim, dodajmy to wrzenie kulturalne, które najbardziej odczuwało się w części Paryża zwanej Nowymi Atenami, czyli to miejsce, gdzie znajdował się dom i pracownie Ary Scheffera.
Et ce peintre, Ary Scheffer, a accueilli dans son atelier salon, de nombreux artistes, des hommes politiques, des écrivains, des écrivaines, des cantatrices comme Pauline Viardot, Georges Sand, Frédéric Chopin, des peintres comme Eugène Delacroix, Paul Delaroche. Donc c'était un lieu vraiment très important pour comprendre cette vie romantique au XIXe siècle. Ary Scheffer w swoim atelier, salonie zarazem podejmował nie tylko artystów, ale także polityków, a jeśli idzie o artystów, to byli to zarówno pisarze i pisarki, jak i kompozytorzy, malarze jak Eugène Delacroix, czy Paul Delaroche, czy śpiewaczki jak Pauline Viardot. Avec ce prêt exceptionnel de 59 œuvres, nous rendons d'abord hommage au romantisme, qui est ce courant européen, artistique de la première moitié du XIXe siècle. I wypożyczając z naszej kolekcji 59 obiektów do Muzeum Fryderyka Chopina, niejako świętujemy wspólnie owo niezwykłe zjawisko, jakim był w kulturze europejskiej romantyzm. Charles Baudelaire définissait le romantisme comme une manière de sentir, et cette manière de sentir, je pense qu'on la retrouve dans les œuvres exposées, dans les peintures, les objets, les mémorabilia, les manuscrits également, et on perçoit la sensibilité de ces œuvres, la sensibilité aussi des artistes et la sensibilité de la création, l'intimité aussi de la création. Charles Baudelaire definiował romantyzm jako sztukę odczuwania, którą odnajdujemy na tej wystawie we wszystkich prezentowanych na niej dziełach, czy będą to manuskrypty, czy będą to dzieła muzyczne, czy będą to obrazy. Mamy także doświadczenie ogromnej intymności, która cechowała relacje artystów owego czasu. Et puis cette exposition célèbre aussi l'aspect européen du romantisme. C'est une notion très importante à avoir en tête. Ary Scheffer était néerlandais, Frédéric Chopin était polonais, Georges Sand et Eugène Delacroix étaient français. Et ces 4 personnes se sont rencontrées à Paris au XIXe siècle et ils étaient unis par leur amitié et par l'amour de l'art. Mamy także wymiar europejski tej ekspozycji, bo pamiętajmy, że Ary Scheffer pochodził z Holandii, Fryderyk Chopin był Polakiem, Eugène Delacroix czy Georges Sand to są Francuzi, a tych 4 spotkało się w Paryżu, gdzie połączyła ich głęboka przyjaźń. Donc cette exposition rend hommage à la création et à l'amitié entre les artistes par-delà des frontières. Et l'éventail des caricatures, qui est l'objet au centre de cette exposition, au cœur de cette exposition, est un objet justement qui témoigne de ces affinités esthétiques, de ces amitiés également romantiques. Ta wystawa oddaje swego rodzaju hołd zarówno twórczemu duchowi twórczości, jak i przyjaźni, która łączyła naszych bohaterów ponad granicami. Mamy bardzo ważny obiekt na tej wystawie, jakim jest wachlarz, na którym narysowane są karykatury i one tego ducha przyjaźni w sposób bardzo szczególny oddają. Et en tant que directrice du musée de la vie romantique, c'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est aussi très émouvant de voir nos chefs-d'œuvre sur les murs du musée Chopin. Ils y ont leur place. Alors encore 1000 merci pour votre accueil et que vive la vie romantique à Varsovie. Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować. To naprawdę wielkie szczęście widzieć arcydzieła z naszej kolekcji na ścianach Muzeum Fryderyka Chopina. Serdecznie dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie Muzeum Życia Romantycznego w Warszawie. Zanim poproszę kustosza, który już ma mikrofon, jeszcze mam w scenariuszu kuratora muzycznego wystawy, pana dyrektora Artura Szklenera, który też pewnie parę słów o tej ekspozycji nam powie. Bardzo dziękuję i bardzo proszę się nie śmiać z tej nazwy, to nie ja ją wymyśliłem. Ale ja ją strasznie lubię, mi się podoba. Tak Natomiast zawsze dyrektor, tak odbrązawiamy. Natomiast za chwilę wytłumaczę, o co chodzi tak naprawdę. Ale zanim to zrobię, to chciałem się podzielić 2 refleksjami, bo chcę powiedzieć 3 rzeczy na temat tej wystawy. I 2 są subiektywne, więc proszę nie traktować tutaj tego jako autoreklamę, czy też jakieś zupełnie niestosowne zachowanie, tylko raczej jako komentarz kogoś, kto przyglądał się z bliska, jak ta wystawa powstała i pozostaje do dzisiaj w pełnym podziwie. Pierwsze to jest określenie dotyczące znakomitości tej wystawy, wyjątkowości zupełnie. I tutaj chciałem podziękować absolutnie Galerio i dyrektorce Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu, całemu zespołowi i oczywiście moim kolegom
Dlatego, że jeżeli ktokolwiek się interesuje choć trochę kontekstem życia Chopina w Paryżu, we Francji, otoczeniem kulturowym, to ma w literaturze dostęp do dzieł, które właśnie za chwilę Państwo zobaczą na drugim piętrze. Nagromadzenie, tak niezwykłe nagromadzenie wręcz symbolicznych obiektów i złożenie ich w różnego rodzaju narracje, które absolutnie zachęcam do tego, żeby Państwo przeczytali tę książkę, to jest katalog wystawy, katalożek wystawy, które są tutaj zsumowane, które są tutaj syntetyzowane i skomentowane. To jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielka przygoda. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć o tej wystawie, to moim zdaniem jest to dzieło sztuki samo w sobie o niezwykłych cechach estetycznych i to zawdzięczamy przede wszystkim projektantce Karolinie Fandryjewskiej. I proszę również z tego punktu widzenia popatrzeć na tę wystawę, nie tylko na same obiekty, ale na to, jaką one tworzą przestrzeń, jakie one tworzą układy graficzne, jakie one tworzą właśnie obszary, co ta wystawa nam mówi przez samą swoją formę. I wreszcie trzecia rzecz to jest właśnie ta warstwa muzyczna. Jest to pewnego rodzaju eksperyment, jeśli chodzi o wystawę sztuk pięknych, dlatego że założyliśmy od samego początku, że warstwa muzyczna nie będzie tłem, tylko będzie jedną z narracji tej wystawy. Jeśli chodzi o aspekt czysto akustyczny, wygląda to tak, jak w komentarzu ma to wyglądać, Państwo ocenią. Tak jak w komentarzu z jednym z listów Jean Delacroix, który pisał, że z Nohant, czyli z posiadłości Georges Sand, z której pisał, że gospodarze są wspaniali, czuje się tam absolutnie fantastyczne, jest to cudowne miejsce. I każdego ranka, jak otwiera okno, to słyszę cudowną muzykę Fryderyka Chopina, który nigdy nie przestaje pracować. Zwiedzając tę wystawę właśnie mamy mieć takie odczucie, iż słyszymy z innego pomieszczenia muzykę Fryderyka Chopina, który nigdy nie przestaje pracować. Natomiast w momencie, kiedy zbliżymy się do osi tej wystawy, czyli miejsca, które łączy w pewnym sensie dwa skrajnie różne obiekty, a z drugiej strony dwa obiekty, które właśnie pewną swoją energią, masą przyciągają czy powodują układ całej reszty, to wtedy tę muzykę słyszę tak, jakby właśnie wchodził do pokoju Fryderyka Chopina. Te dwa obiekty to wspomniany już wcześniej wachlarz autorstwa samej Georges Sand i malarza i przyjaciela Charpentiera, a z drugiej strony tej właśnie mikroprzestrzeni nowo nabyty rękopis, wczesny rękopis, nigdy nie publikowany, rękopis ballady F-moll. I to kolejny jeszcze aspekt, ta warstwa muzyczna wystawy nie tylko rozplanowana jest w sensie akustycznym oczywiście, ale również i przede wszystkim w sensie merytorycznym, w sensie samej zawartości muzycznej. Tam usłyszymy nie tylko wykonanie ballady F-moll, ale również utworów, które starają się korespondować z różnymi narracjami, z różnymi miejscami, z różnymi przekazami tej wystawy. Będzie tam między innymi roziskrzona niejako pewna apoteoza światła, słońca Barcarola, będzie tam kołysanka, czyli ukłon, czyli właściwie utwór napisany dla córeczki Pauline Viardot-Lisette, na której punkcie sama Georges napisała, Chopin zwariował, a ona mała go niezwykle również lubiła. Będzie tam scherzo, również z tego czasu napisane scherzo Edur, które ma być pewną korespondencją właśnie do owego wachlarza, właśnie do karykatury, do spojrzenia żartobliwego, aczkolwiek z jakąś głębią. I wreszcie będzie tam również można posłuchać na przykład nokturnu, będzie to akurat nokturn Haddur z opusu 62, czyli znów łączący pewnego rodzaju atmosferę nocnego z rozwibrowanym, dziś powiedzielibyśmy, impresjonistycznym podejściem do materii sztuki. Dziękuję. Zaraz pójdziemy posłuchać. Doktor Seweryn Kuter.
Nazwa kurator muzyczny została absolutnie zdefiniowana i ukonstytuowana. Proszę Państwa, ja chciałem tylko dodać tyle od siebie i od Urszuli Król, że mieliśmy niesamowity przywilej i ogromną przyjemność współpracy z przedstawicielami Muzeum Życia Romantycznego i współpracy. I mogliśmy z tych znakomitych zbiorów wyselekcjonować dla Państwa te 59 obiektów, które opowiadają o rzeczach, które trudno jest zaprezentować na wystawie, mianowicie o właśnie przyjaźni, pamięci, emocjach czy wzajemnych inspiracjach. Ale dzięki znakomitym zbiorom to się, mam nadzieję, udało. Państwo to ocenią już na drugim piętrze, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pobudzimy również Państwa emocje i wtedy będziemy bardzo szczęśliwi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, plan jest teraz taki, żebyśmy poszli razem zwiedzić tę wystawę i już w przestrzeni wystawy ewentualnie pytali, czy nagrywali mniejsze setki. Na wystawę zabiorą Państwa współkuratorzy tej ekspozycji, Seweryn Kuter, który mówił przed chwilą, i Urszula Król, która tu publicznie już nie zabierze głosu, ale nagraliśmy podcast w serii podcastów Instytutu Fryderyka Chopina, w którym Urszula przepięknie opowiada o wszystkich sensach tej wystawy. Ja słuchałem, bo montowaliśmy już 2 razy, także bardzo Państwa zachęcam. On będzie niedługo opublikowany, ale teraz mają Państwo przywilej na żywo. Także jeżeli mogę Cię, Urszulo, poprosić i Ciebie, Sewerynie, żebyście zaprosili Państwa na wystawę na drugie piętro i opowiedzieli o wszystkim razem z naszymi gośćmi. Dziękujemy Państwu bardzo.